Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Udało mi się dotrzeć w miejsce, które od dawna było na mojej liście marzeń – Burning Man. To tutaj na pustyni rodzi się magia, sztuka i poczucie pełnej wolności. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak naprawdę wygląda to niezwykłe wydarzenie. Pamiętajcie też, że jestem bliski spełnienia drugiego wielkiego marzenia – 1 000 000 subskrypcji na YouTubie. Nie uda mi się to jednak bez Waszej pomocy. To dzięki Wam, tej niezwykłej społeczności, każdy kolejny krok staje się możliwy. Wspólnie tworzymy coś wyjątkowego i wierzę, że razem osiągniemy ten cel. Dlatego zanim zaczniemy tę przygodę, zasubskrybujcie kanał, żeby nic Was nie ominęło. A teraz zaczynamy! Sponsorem odcinka jest Upcars, ekipa, która ściąga auta, motocykle, quady i łodzie prosto z zagranicy. Na ich stronie możecie sami brać udział w licytacjach, a z kodem WOJOWNIK10 macie dodatkowe 10% zniżki. Siemanko, pozdrawiam z Tahoe Lake, dokładnie z South Tahoe Lake. Jesteśmy na południu jeziora. To nasz nowy kamper. Wczoraj stało się jak się stało. Wiecie, niczyja wina, no po prostu. Może przed starość, nie wiem dlaczego, ale po prostu padł silnik. Ale firma, która nam wynajmuje, stanęła na wysokości zadania. W ciągu paru godzin mieliśmy nowego kampera postawionego. Po drugiej w nocy musimy wszystko przenosić. O 4:30 właśnie dojechaliśmy nad jezioro. Przespaliśmy się i teraz idziemy sobie zjeść. Jak wygląda kamper? To Wam pokażę, jak troszkę posprzątamy w środku. Wczoraj tylko przerzucaliśmy, także wiecie, no nie wygląda super. Ale jak już będzie posprzątane, to Wam pokażę. Ogólnie okna też pozabezpieczane przed pyłem. Jeszcze będziemy musieli troszkę bardziej pozabezpieczać inne miejsca. Teraz mamy Forda. Dzięki chłopaki, naprawdę świetna robota. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Instagrama do chłopaków, na stronę internetową. Fajne amerykańskie wozy sobie możecie sprowadzić, albo kampery, albo motory jakieś. Dużo różnych rzeczy. No i tu idziemy na śniadanko. Bardzo dobrze oceniane. No właśnie skończyło lać i powiem Wam, że dość poważnie padało. Pogoda zła, to trzeba wykorzystać ten czas i zrobić siłownię. Akurat fajną siłownię, co znaleźliśmy niedaleko, także super. Idziemy jeszcze zrobić ostatnie uzupełnienie rzeczy, które potrzebujemy. Jak wjedziemy na pustynię, no to tam już nie kupimy nic. Pogoda się troszkę ładniejsza zrobiła. Idziemy zobaczyć Emerald Point na właśnie Tahoe Lake, na jeziorze Tahoe. Nie, dobra. Tu jest też oczywiście pięknie, ale to jest jeszcze nie to miejsce, do którego zmierzamy. Cały czas wszędzie dostaję pytania o te niebieskie taśmy na oknach. Po to, żeby przed pyłem chronić, żeby nie wlatywało do środka, jak będziemy na pustyni. I tak jeszcze musimy dużo bardziej uzupełnić. Tu też dużo lepiej, dużo ładniej. Nasza ekipa plus one. Wczoraj, no problem. Wczoraj ziomek przywiózł nam samochód. Z nami został. Z nami został. Spał z nami, jeździ teraz z nami, tak. z nami, po prostu z nami został. Został z nami, bo dopiero po niego ktoś ma przyjechać dzisiaj po południu, bo on też jedzie na Burning Mana. I dopiero po południu ktoś go odbiera. Także stwierdził, że zostanie z nami. Ale jest fajny, bardzo fajny ziomek. 9 razy był na Burning Manie w ogóle. No, fajne historie opowiada. Jego rodzina pochodzi z Meksyku, ale on się urodził już tutaj typowo. Jest Amerykaninem. Świetny gość. Łódeczką byłoby pięknie. No. Chcę przepłynąć tam i zejść na wysepkę. Ej, tam jest coś wybudowane. Piękne te góry tutaj. W okolicach jeziora. W ogóle macie tutaj też szlaki, którymi sobie można pochodzić. Bo właśnie przed chwilą wzięliśmy autostopowiczów, którzy nam też mówili, że tutaj byli właśnie na jakimś szlaku. I chcieli później, żebyśmy ich już podwieźli dalej. No i przyjechaliśmy jeszcze od innej strony. Patrzcie, jakie tam na górze fajne domki, hotele pewnie.
Bardzo fajne miejsce. Jak podróżujecie w tych regionach, naprawdę warto wpaść, zatrzymać tutaj na jakiś fajny kemping. A my teraz następna miejscówka, jedziemy do Reno, do miejscowości Reno się mówi. Tam musimy się pozbyć Dawida i później ten. Chciałbyś to. I zjeść. Na rowerze po prostu za nim pojadę i będę was rzucał w was kamień. Plan jest taki, pozbywamy się Dawida i jego roweru z kampingu, z kampera i zaczyna się robić przyjemnie. Gdyby nie wy, to byście chyba zwinęli teraz. Gdyby nie ja. No i później lecimy na Burning Man, ale na razie znowu bramy są zamknięte. Nie, otwarty już. Otwarli już? Chyba tak, no. Nie, ten kamper jest naprawdę lepszy niż ten, co mieliśmy wcześniej. Zdecydowanie. A wygląda na starszego, ale jest świetny. Ostatnie tankowanie. Tutaj dziewczyny też jakieś jadą na Burning Mana, ale chcę wam pokazać tą gablotę. Patrzcie to. Ale fura. O. Ale kapcie ma wsadzone. Mocne na maksa. Dobra, zobaczymy, czy się pobuje, bo podobno jak wjeżdżał na stację, to jeszcze fajnie go sobie tak podnosił. 28 cali podobno. Ale to jest gangsterka, szok. Dobra, policja odblokowała, teraz jedziemy dalej. 1:30. Staliśmy chwilę, bo była zablokowana droga. No i teraz jesteśmy w ostatniej kolejce, żeby wjechać. Jest 5 rano. Kolejny etap, trzeba odebrać bilety. No i jedziemy sobie. Całe szczęście od wczoraj nie padało. Także ominęliśmy najgorszą pogodę, jaka tutaj była na Burning Manie, ale to wam troszkę jutro więcej opowiem co i jak. Wczoraj byliśmy po całej nocy podróży tutaj. Wjechaliśmy o 6 rano. Następnie poszliśmy na chwilę na imprezę. No i praktycznie cały dzień przespany, bo Siemanko, nasz kolejny dzień Burning Mana, w sumie to wieczór. Przespaliśmy cały dzień dzisiaj, ale niczego nie żałujemy. Była tak świetna impreza wczoraj, niesamowicie. Teraz bierzemy nasze rowery i jedziemy ponagrywać film. Ze względu na to, że przez ostatnie dni prawie nic nie nagrałem, bo w pełni się oddaliśmy temu, co tutaj jest i cieszyliśmy się tym wszystkim, ale stwierdziłem, że jak już tutaj jesteśmy, to fajnie, żebym wam pokazał chociaż z 1% tego, co tutaj się dzieje, bo nawet nie ma szans pokazać 5% albo 10%. To jest tak ogromne. Uwierzcie mi, że nie jesteście sobie w stanie wyobrazić tego, jak to jest ogromne. Jeśli ktoś tutaj nie był,
jeśli ktoś tego nie zobaczył i nie przeżył, to żadne filmy, żadne opowieści, ani nic innego w pełni nie zobrazuje tego, jak wygląda Burning Man. Burning Mana się nie da zrozumieć. Burning Mana trzeba przeżyć. I wtedy może ktoś zrozumie, bo to, co się tutaj dzieje, dla osoby, nie wiem, czy mogę powiedzieć normalnie, żeby to się nie zabrzmiało, to jest nienormalne. Ale to jest wspaniałe. Ta wolność, która tutaj jest. Ci ludzie, którzy mogą po prostu zrobić wszystko i się niczym nie przejmować. Że ludzie tu mają takie niesamowite pomysły, żeby sobie wymyślać takie rzeczy. O, tutaj będziemy mogli zobaczyć takie walki. Wiecie, co też tutaj jest świetnego? Że każda taka platforma jak jedzie, ludzie się bawią, to wy do tego możecie normalnie wsiąść i bawić się razem z nimi. Kolejna część naszej ekipy. Po 3 dniach ich znaleźliśmy w końcu. Wózki dla dzieci. Skąd ci ludzie biorą takie pomysły? I ziomek se śpiewa. To jest tak nie do opisania wszystko. Jutro w dzień, jak pochodzę, to troszeczkę wam tu więcej postaram się opowiadać. A teraz po prostu możecie popodziwiać. Wschód słońca się robi. Świetnie to wygląda.
Siemanko, kolejny dzień Burning Mana. Jest ze mną Tomek. Tomka mogliście zobaczyć w trzecim odcinku z tej serii. Jak opowiadał, jak działają kasyna. Z Tomkiem się umówiliśmy właśnie na Burning Manie. Jesteś drugi raz, tak? Drugi raz, tak. No, Dobra, najważniejsze, powiedz, co nas dzisiaj ciekawego czeka, bo dzisiaj jest kulminacja tej imprezy. tak. Także co dzisiaj możemy zobaczyć, a ja później wam to pokażę wszystko. Więc dzisiaj jest tak naprawdę finał całej imprezy, czyli po prostu spalenie tej głównej kukły, tego idola, który stoi na środku plai. Największa impreza tak naprawdę całego przedsięwzięcia ze względu na to, że wszystkie te samochody takie oświetlone, te sceny, te art cary zjeżdżają się dookoła i tworzą wielki okrąg dookoła tej kukły. No i zaczyna się cały, no niektórzy to nazywają rytuałem, niektórzy imprezą, zależy jak to widzicie tak naprawdę. Tak. Zaczyna się cała jakby procedura, będzie pokaz ogni, będą fajerwerki i przeogromny wybuch, w trakcie którego cała ta kukła zostanie po prostu podpalona. No, dosyć mocne efekty pirotechniczne, ponieważ jest tutaj pompowane dużo pieniędzy z biletów. Bilety nie są tanie na Burning Mana, więc no jest na co popatrzeć. No i drugi jakby finał to już dla takich wytrwałych ludzi. Jest to spalenie tej świątyni, w której ludzie przywożą swoje jakby podarunki, rzeczy z przeszłości, czyli jeżeli na przykład kogoś stracili w życiu i chcą się jakby z tą częścią swojego życia pożegnać, to przywożą zdjęcia, przywożą jakieś listy, przedmioty osobiste tych ludzi, tych zwierząt. Jest to zupełnie co innego, to już nie jest taka impreza, a bardziej Spirytualne. spirytualne takie przedsięwzięcie, tak. Dużo ludzi tam potrafi nawet płakać w trakcie spalenia tej świątyni, więc zupełnie inny klimat. Wczoraj w ogóle tam był Mateusz od nas, to mówił właśnie, że siedzieli ludzie, płakali, modlili się. Jeszcze wczoraj było otwarte, zobaczymy czy dzisiaj będzie, może mi się tam uda wejść. Dzisiaj jeszcze może być, ale jutro już na pewno, no nie wiem, no spróbujcie podjechać, nie? Dobra, powiedz mniej więcej, ile ludzi tutaj przyjeżdża na tego Burning Mana? Około 80 000 co roku. Zawsze się zdarza tak, że niektórzy nie dojeżdżają, nie dolatują, ponieważ przyjeżdżają tutaj ludzie z całego świata i no, cała logistyka, żeby przyjechać na Burning Mana jest bardzo skomplikowana, ponieważ potrzebujecie i miejsca do spania, i swojego jedzenia, i miejsca, żeby się wykąpać. Wszystko Więc trzeba niektórzy mieć, po prostu nie są w stanie podołać, ale około 80 000 ludzi przyjeżdża co roku. Nie robi to jakiegoś takiego wielkiego wrażenia, jeżeli chodzi o ilość uczestników, bo są większe festiwale. Wrażenie robi Jak się skala. to zobaczy, jakie to jest ogromne. Tak. Dokładnie, bo ja w ogóle sobie nie wyobrażałem tego. Ja szczerze, to jak zanim tu przyjechałem, to myślałem, że to jest 5 razy mniejsze. No. Bo to tak wyglądało, nie da się tego ani na filmie pokazać, ani na zdjęciach Nie da pokazać, ani nawet jak ci ktoś opowie, to nie jest w stanie ci tego opowiedzieć, jakie to jest ogromne. Tak. Sama playa, czyli ta pustynia, gdzie są te rzeźby, cały tamten obszar jest tak przeogromny, że to zajmie kilka godzin, żeby to przejechać. My jednej nocy wybraliśmy się na przejażdżkę wzdłuż tego płotu, który łapie śmieci. To wróciliśmy chyba wtedy o 4:00. No nie, my wczoraj stwierdziliśmy tak, dobra, pojedziemy do koleżanek, pojedziemy na jedną stronę, później na drugą, później jeszcze coś. Już była prawie, że nie wiem, 5:30 już stwierdziliśmy, że nawet na imprezę nie idziemy. No. Nam się nie chciało. To jest tak ogromne. Tak ogromne, no. I nogi tak bolały i dupa od tego siedzenia, od tego rowera, że już odechciało się całej imprezy. Ale dzisiaj ambitny plan, dzisiaj chcemy to wszystko fajnie pokazać, zrobić jak się, znaczy pokazać, chociaż parę procent pokazać, Tak. ale cokolwiek chociaż. Ale widzisz teraz, dlaczego Ci mówiłem od samego początku, że jeżeli przyjedziecie tak na 4 czy tam 5 Za dni, mało. to jest za mało. Na pewno za mało. Już żałujemy. Następny raz na pewno przyjedziemy na dłużej. Tak, my co prawda dostaliśmy po dupie od pogody w pierwszych 3 dniach. A to mogliście chyba zobaczyć na początku filmu, co się działo. Tak. Tomek akurat mi udostępnił parę materiałów. Cały nasz obóz został zniszczony, wszystko. Nie no, wy to przeżyliście tego Birmingham mocno, bo my jak przyjechaliśmy, to już było w miarę okej. Już Tak, teraz cały czas tak. jest piękna pogoda. No Ładnie ale ciepło, nawet za ciepło. nawet za ciepło, no ale wy to mieliście naprawdę hardcore. Tak, no kurczę. Dobra, Tomek, jakie masz kolejne plany jeszcze? No teraz Podróżnicze? jeszcze do końca miesiąca zostajemy tutaj w Nevadzie, w Reno, ze względu na to, że musimy podreperować kampera. Potem ruszamy z powrotem na północ na Vancouver Island,
Jedziemy jedynką w dół, żeby kontynuować naszą Pan American Highway i potem podejrzewam w styczniu będziemy już wjeżdżać do Ameryki Południowej i zakładamy tak około 1,5, może do 2 lat na przejechanie całej trasy. No to jest 30 000 kilometrów, więc trzeba to na spokojnie po prostu sobie jechać. A ja zapraszam Was na kanał do Tomka. Wbijajcie tam, zobaczcie, co ciekawego ma. Będziemy się ogarniać, jedziemy właśnie teraz pokazać, co tutaj jest jeszcze w dzień, bo tego Wam nie pokazywałem. No i ruszamy całą ekipą. Jedziemy sobie wreszcie w ostatni dzień zdjęcia porobić. W sumie dzisiaj nie ostatni, ale ostatni taki imprezowy. Tak jak Wam Tomek tłumaczył, co tu się będzie działo. No było teraz palenie tej kaplicy, też później chyba nie ma impreza, zresztą później to my już wyjeżdżamy też. Bo stać w kolejce to będziemy tu tyle czasu, że po prostu szok. Zastanawiam właśnie, ile godzin nam zajmie stanie w samej kolejce, żeby wyjechać. No ale tak liczymy, że pewnie jest 10 godzin. Ale zobaczymy. Ale się nie mogę doczekać dzisiejszego wieczora, bo dzisiaj będzie naprawdę świetnie. Ale dzisiaj czuć kurz trochę. Ale mnie tak zalewało na tym. Nie, na tych dziurach była masakra. Tak właśnie popadało pierwsze dni, się zrobiły trochę dziury. Mimo tego, że nie wpuszczali ludzi na kemping, jak się padało, to i trakt troszkę jest słabo, ale i tak mogło być dużo gorzej. Nie wiem, co to jest, ale dziwnie wygląda. Z worków z piaskiem zrobione chyba? Nie wiem. Tutaj kolejna ciekawa konstrukcja zrobiona. Opisując trochę mój wygląd, który tu teraz jest, to tak jak Wam mówiłem, nie będąc tutaj, nie zrozumiecie tego. Nawet nie liczę na to. Możecie się śmiać. Z takich ważnych rzeczy, jak tutaj w ogóle dotrzeć, to przede wszystkim to, że bilety sprzedają na Burning Mana już jakoś chyba w marcu. Pamiętam, że w Tajlandii wtedy byłem akurat, bo musiałem się obudzić o 3 rano, siedzieć na laptopie, w sumie na 2 i polować na bilety, żeby kupić 4 bilety wtedy. Można 2 kupić za jednym razem, jak Was wylosują. Bardzo dużo ludzi z całego świata próbuje je wylosować. Także to nie jest takie proste, jak sobie wyobrażać. Chociaż zdecydowanie łatwiej było wylosować na przykład na taki Tomorrowland, bo tam to nawet nie ma żadnej opcji, żeby się udało. Tam to trzeba kupować osobno. Czekajcie, mam troszkę zadymione. Zakurzone, o. A tutaj akurat mi się udało. Najpierw wylosowałem w pierwszej puli 2 bilety za $550 jeden, plus tam podatek, czyli wychodziło $1300 za 2 bilety. Później po 650 i razem z podatkiem wyszło 1500, coś takiego. Jakoś tak mniej więcej. Czy warto? Tak, bardzo warto. Ale pamiętajcie, że bilet to jest taki malutki procent tego, co musicie wydać tutaj na tę imprezę. Bo oczywiście największy koszt jaki jest, no to trzeba dolecieć do Stanów Zjednoczonych. Musicie przylecieć najlepiej do Los Angeles lub San Francisco i stamtąd po prostu jechać. Dodatkowo, wynajęcie kampera na Burning Mana jest okropnie drogie. Wynajęcie naszego kampera kosztowało bardzo dużo pieniędzy. Na szczęście Upcars pomógł nam w tym, także bardzo serdecznie Wam dziękujemy za to. A Wam bardzo serdecznie polecam. Chłopaków sprowadzają samochody za granicę, na przykład możecie sobie super amerykańskie samochody sprowadzić do Polski. Oni Wam w tym pomogą. Dodatkowy koszt, jaki macie, no to oczywiście trzeba kupić jedzenie, picie, trzeba załatwić wszystko tak naprawdę. Bo korzystając z toalet jest tutaj bardzo ciężko. Dlaczego korzystać? Bo no, nie ma co gadać, ale przeważnie są tak strasznie zasyfione, że aż szkoda wchodzić. Jeżdżą oczywiście oczyszczarki i tam raz na 2 dni je czyszczą, ale to jest niewystarczające. Kolejna sprawa, no to wiadomo, trzeba przygotować te wszystkie kostiumy. Totalnie się przygotować, no bo tu każdy jest jakoś przebrany. Trzeba rowery sobie ogarnąć. My ogarnęliśmy prysznic jeszcze dodatkowy namiot, gdzie stoi toaleta taka dodatkowa. No, wszystko mamy po prostu, byśmy całkowicie mogli tylko żyć na kempingu, byśmy dali radę. Także koszt tego wszystkiego jest naprawdę ogromny. Naprawdę jest ogromny. Czy warto? Myślę, że jeśli ktoś ma takie marzenie, stać go na to, żeby tutaj przyjechać, to bardzo warto.
bo to jest... Ja byłem na wielu takich festiwalach na całym świecie, powiem szczerze. I... Znaczy dobra, tu mówią, że to nie jest festiwal, to znowu źle powiedziałem. Ale na takiej jakby imprezie, na takim czymś jak tutaj, nie byłem nigdy. Tomek wam mówił, że tu przyjeżdża około 80 000 ludzi, ale policzcie to, że każdy ma jakiegoś kampera, każdy ma jakiś namiot, każdy ma jakąś przyczepy, każdy gdzieś coś rozkłada. I to jest taka skala ogromna. Może spróbuję później polatać dronem, ale trochę się boję, bo duże kary tutaj są za to. Ale jak mi się uda, to chociaż postaram wam się to trochę z góry pokazać. A jak nie, Grzesiu, poszukaj jakichś filmów. Weź to coś pościągaj, może coś się uda znaleźć z neta. Jak ktoś tak lata właśnie nad tymi obozowiskami. Dzisiaj to już troszkę się kurzu nosić. Widać to zdecydowanie. Ale to też dlatego, że od 3 dni nie pada, to dla nas akurat duży plus. Dzisiaj to wygląda naprawdę jak Mad Max. Widzicie, po pierwsze flagę Palestyny to raz, a po dwa kukłę, która właśnie dzisiaj spłonie. To będzie niesamowity widok, jak dzisiaj wszyscy ludzie i będą się bawili na tych konstrukcjach wszystkich porobionych i dodatkowo dookoła. Spełnienie marzenia. Kolejna scena, gdzie akurat jest imprezka. Wszystkie sceny się przemieszczają cały czas. Codziennie gdzie indziej stoją. Wszystkie są jeżdżące. Widzieliście kiedyś łódkę na pustyni? Na pewno nie. Wszędzie ludzie się już schodzą. Trzeba zaraz tam już uderzać też. No to moi drodzy, wchodzimy. Tak jest. Pokażemy wam jeszcze teraz, póki jeszcze jest w miarę jasno, jak to wszystko zaczyna się tutaj komponować, co się tu wszystko układa, bo takie coś jak dzisiaj jest tylko dzisiaj. Ale generalnie cokolwiek wam nie pokażemy, to jest jakiś ułamek procenta tego, co tutaj jest i nie da się naprawdę tego pokazać, żeby oddać tą magię. Nie da się, ale chociaż trochę się postaramy, przejdziemy sobie tu dookoła i pokażemy wam, jak te wszystkie konstrukcje się zjechały w jedno miejsce. Ale jakbyś chciała opisać to, co się tutaj dzieje, To jest po prostu czysta magia i jak mówiłam wcześniej, że prawdopodobnie będzie to jedyny raz, bo jest bardzo dużo ogarniania, jest bardzo drogie, to jedno jest pewne, to na pewno nie jest ostatni raz tutaj. na 100%. I jest też normalnie trochę smutno, że to jest ostatni dzień. O. Za krótko tu byliśmy. Nie zdążyliśmy wszystkiego zobaczyć. Naprawdę 4 dni, tak naprawdę 3 wieczory. To jest za krótko. Tak, bo tu jest tyle atrakcji, takich w ogóle, wiecie, fajnych aktywności. Jakieś jogi, jakieś śniadania, jakieś różne, no po prostu tego jest tak dużo, że w 4 dni nie masz szans zobaczyć. A, i żebyście wiedzieli, bo tego wam jeszcze nie powiedziałem. Na Burning Manie nie istnieją pieniądze. Tutaj jest wolny świat od pieniędzy. Tutaj albo musicie mieć wszystko swoje, ale też jeśli nie macie, to też nie jest tak, że będziecie chodzić głodni albo nie będziecie pić i tak dalej. Tak, bo dużo jedzenia. Są różne kempingi, gdzie na przykład robią pizzę, robią burgery, rozdają drinki. Takie coś by mieć, nie? I chcę jeździć po tym. No i właśnie można też, jeśli... Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. Bo możecie się ustawić tak jak my na przykład, że stoicie sobie z dala od kempingów
ale takich zorganizowanych, tak. Ale możecie też stać na kempingach, które są zorganizowane, tylko wtedy za uczestnictwo w takim kempingu się płaci jeszcze dodatkowo, plus dodatkowo jeszcze trzeba coś tam pracować codziennie po parę godzin. Są plusy i minusy. Ogólnie chyba niekoniecznie to jest dobry pomysł. Nasi znajomi teraz byli i mówili, że problem jest taki, że tam cały czas gra muzyka, więc jak chcecie spać, no to po prostu jest bardzo ciężko. U nas jest cisza, spokój i wydaje mi się, że to jest fajne jednak wyciszenie od tej imprezy. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Nie no, dzisiaj to jest kosmos totalny. To jest najpiękniejsze, co ja przeżyłam. Naprawdę, to jest najlepsza przygoda w moim życiu. Serio. Z każdej strony ludzie się tu już schodzą. Siadają w okręgu, tak jak widzicie. Bo jest wyznaczone. Ochrona stoi, wyznacza, dokąd można przejść. Dalej tylko ludzie, którzy będą jeszcze jakieś pokazy ogniami robili. No dzisiaj to będzie Burning Man tak w 100%. Dosłownie będzie Burning Man. Dokładnie tak. W ogóle te zachody i wschody słońca tutaj to jest też taka magia. No i ten gostek tam będzie płonął. Tutaj kolejne już zaczynają świecić. Ale właśnie mi ten. Pokażemy wam jeszcze oczywiście to, co będzie się działo za chwilę. Później to, co się będzie działo w nocy, ale może trochę mniej, bo będziemy się pewnie też bawić. A jednak na imprezach tutaj się... Elo, elo! Zobaczymy jeszcze, jak tam będzie forma jutro. Ale jutro to już jest taki dzień, że no dużo osób się stąd zwija. Uwierzcie, żeby rozkorkować tyle wszystkich pojazdów, samochodów i tutaj, które będą wyjeżdżały i dzisiaj po paleniu kukły, i jutro w ciągu dnia, i dzisiaj wieczorem, no to jest kosmos. Przy samym wjeździe, jak tutaj ludzie wjeżdżali, to 3 dni był korek. Żeby wyjechać, nie wiem, ale musimy być 2 września już w Los Angeles oddawać i musimy lecieć do Nowego Jorku. Mamy plan, żeby po prostu też zostać jakieś 3 dni w Nowym Jorku, tam odebrać kampera drugiego i jedziemy dalej. W sumie nie będziemy za długo jechać, bo tak naprawdę po 7 dniach już mamy rejs po Karaibach. Jedziemy na... jak to się nazywa? Puerto Rico, Wyspy Dziewicze, Aruba, Bonaire, Curaçao. Zupełnie przypadkiem wyszło, ale będzie całkiem fajnie. Słońce coraz bardziej zachodzi i zaraz się zaczyna całe show. Ja nie mam mikrofonu. Słuchajcie, jak mogę wam coś doradzić, szczególnie dla kobiet, ale dla mężczyzn też. Jak będziecie planować sobie stylizację tutaj, bo naprawdę warto, tu są wszyscy przebrani i naprawdę warto coś mieć, to szczególnie przygotujcie się na wieczory, bo wieczory są bardzo zimne, bo to jest pustynia wysokogórska. We do video. Thank you so much. To jest wysokogórska pustynia, więc w dzień jest straszny upał, a wieczory, noce są bardzo, bardzo zimne. Więc futro naprawdę warto mieć. Obowiązkowo. My zamówiliśmy, nie zdążyło nam dojść. Ja jedne mam takie króciutkie, ale Piotrek bez futra to ma tutaj problem. No, jest zimno. Naprawdę z wieczorami, szczególnie między 4. a 5. godziną naprawdę się zimno robi. A, później już jest jedna luz. rzecz. Możecie sobie nawet odpuścić, tak nie wiem, od tej 22 do takiej 2 w nocy można sobie odpuścić i wtedy o takiej 2 wyjechać, żeby tu eksplorować, ale wschód słońca tutaj to jest taka magia. Niesamowite, to jest magia. no. Ale później znowu od 9 już się trzeba zwijać, bo już tak gorąco się robi. Ale te góry, jak są oświetlone tym wschodzącym słońcem, pięknie. Dobra, chodźmy po rower, bo zaraz nas ominie najlepsze. Nie ma takiego drugiego miejsca na świecie. Nigdzie. Już teraz naprawdę rozumiem wszystkich ludzi, którzy mówili, że jak raz się przeżyje Burning Mana,
to już później żadne takie wydarzenie nie jest lepsze. No i to jest prawda. Taki Tomorrowland teraz to jest nic. Nie, no ci to mają sypialnie przewoźne. To jest inne życie. Tutaj na pustyni nie macie internetu, kompletnie, no chyba, że macie Starlinka. My akurat mamy, no bo musieliśmy mieć, no wiadomo, pracujemy w internecie, chociaż raz na czas trzeba było się połączyć. Ale większość ludzi tutaj przyjeżdża i całkowicie odcina się od świata na cały tydzień, niektórzy nawet na więcej i po prostu żyją tym, co się tu dzieje. Totalnie po prostu eksplorują ten teren, cieszą się tym wszystkim. No i to też jest fajne na pewno. Ale niefajne jest to, jeśli się zgubicie. A my właśnie szukamy reszty naszej ekipy, nie możemy ich teraz znaleźć. Już umówiliśmy się typowo na 6 godzinie. Tutaj macie ten camping zrobiony tak, że są godziny. Tak jak wskazówki zegara, to o takich godzinach się możecie umawiać w jakimś miejscu. No i my się umówiliśmy, a albo jeszcze naszej ekipy nie ma, albo po prostu coś im się pomyliło. No chyba się będzie zaczynało zaraz. Podsumowanie Burning Mana.
ludzi przyjechało to tu zobaczyć. I co roku przyjeżdża od ponad 30 lat. Z tego co słyszałem. No, teraz trzeba pojechać do domu, zjeść kolację, ogarnąć się. Nie spodziewałem się, że to podsumowanie będzie aż tak genialne. I teraz zaczął się problem, bo nie możemy rowerów znaleźć. Tyle tu tego wszystkiego jest i tyle ludzi teraz. Naprawdę to dopiero dzisiaj widać ten ogrom ludzi po prostu. Jak wszyscy się skumulowali w tym jednym miejscu na samym środku plagi. Super to było. Ale jesteśmy tak głodni, że musimy pilnie coś zjeść do domu. No, już dużo ludzi zaczęło wyjeżdżać. My chyba zostaniemy do wieczora i tak, żeby zobaczyć, co tu się jeszcze dzieje. Bo wczoraj była taka sytuacja, że wróciliśmy do domu po paleniu tej kukły i zjedliśmy sobie kolację i stwierdziliśmy, że pójdziemy się kimnąć na godzinę. No i wstaliśmy o 9 rano. I tyle mieliśmy z wczorajszej imprezy. Pierwszy raz tutaj o 10 rano. Normalnie wymarłe miasto. Wszyscy śpią albo już wyjechali. To jest resztka z naszego kempingu. Tutaj był jeszcze jeden kamper, tam jeszcze była karetka przerobiona. To jest nasz piękny kamper. No, ten rower nie jest nasz, to sąsiadów. Kamper się sprawdził idealnie, naprawdę. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Także Upcars, bardzo dziękujemy. Wyjdźcie na stronę chłopaków i sprawdźcie, o co chodzi. Elo koń. Jedziemy jeszcze na ostatnie foty i prawdopodobnie dzisiaj się już zbierzemy. To nie? Tak, już chyba czas. Ogólnie jest mega niedosyt, trochę za krótko byliśmy, ale boimy się, że jak ci wszyscy ludzie naraz ruszą, a trochę ich jeszcze zostało, to będziemy bardzo długo wyjeżdżać, więc wolimy... No, ja myślę, że byśmy wyjeżdżali z 10 godzin, jak nie więcej, także lepiej się zwinąć i wyjeżdżać na przykład mniej, 3, 2. Let's go! Dawaj, David! Stary kowboju! Patrzcie, jakiego dinozaura tu ktoś sobie postawił. Wieczorem jeszcze pewnie to na górze fajnie świeciło. Ale tak już wygląda teraz. Normalnie aż szkoda stąd wyjeżdżać. Aż nam smutno. No ale nic, no musimy po prostu podjąć dobrą decyzję, bo później byśmy tyle stali tutaj w kolejce, że to jest, nie ma takiego sensu. Pojedziemy sobie jeszcze na Tahoe, dzisiaj zjemy coś wreszcie od paru dni normalnego. Wyśpimy się dobrze w hotelu jakim dzisiaj. No i jutro do Los Angeles i lecimy do Nowego Jorku. No. Ale było fajnie. Serio. Totalnie było warto. To jest taki mocny rzeszak. No i to jest ta świątynia, która spłynie w nocy. Tutaj ludzie przynoszą właśnie różne swoje takie, nie wiem, życzenia, rzeczy, o których chcą zapomnieć, żeby już spłonęły. Jakieś swoje traumy wypisują i tak dalej. Chcą po prostu, żeby to zniknęło wszystko.
Bardzo dużo tam różnych rzeczy wisi, właśnie różnych obrazków, ludzi, którzy umarli na przykład. No ale niestety nie możemy już wejść. Może zaczynają to przygotowywać na wieczór. Opuszczamy Burning Man, a moja Shakira jak było. Tak jest. W końcu wyciekł mi lekko teraz na głowie, chociaż uważam, że to był bardzo dobry pomysł, naprawdę, bo tutaj są warunki raczej takie średnie, żeby myć głowę, więc to było bardzo dobre rozwiązanie, także polecam, jakby ktoś się wybierał, to polecam. A mamy jeszcze dużo giftów, bo tutaj jest taka kultura, że daje się jakieś gifty, ale w sumie nie mieliśmy komu co dać, jakoś tak nie wymienialiśmy się z nikim. Teraz będzie trzeba zdawać. I będziemy po prostu jać i rozdawać takie malutkie buteleczki Bacardi, Jacka Danielsa. No. Takie tam. A my właśnie wyjeżdżamy, jest godzina 14. 14? O, zegarek nie działa, która jest godzina? 14, no. 14? Także zobaczymy, ile będziemy stać w kolejce, żeby wyjechać w ogóle z pustyni. A ja mogę jeszcze tyle od siebie dodać, że jestem zachwycony tym miejscem. Na pewno było warto. Myślę, że jeśli ktoś ma takie marzenie, żeby sobie przyjechał, Matiego dupa. I no, to było coś innego. Coś, co było warto przeżyć, ale czas ruszać w dalszą podróż. Musimy jeszcze tylko wrócić, polecieć do Nowego Jorku i zacząć naszą trasę przez całe Stany. Ciekawe, gdzie dzisiaj będziemy jechać. Jeszcze zobaczyć, ludzie już wszędzie wszystko składają dookoła. Się naprawdę coraz puściej robi, przy tym co się widziało wcześniej. Popatrzcie to, co tu się dzieje. Czekajcie. Okej, tak zbliża. Ten korek, zaznaczam, że na każdym pasie jest, nie wiem, jest chyba 8 albo 9 pasów. I, dobra, nie oddalę. Ten korek jest długi jak pociąg w Mauretanii, którym jechałem. Końca nie widać. Także całkiem dobrze, że wyjechaliśmy w miarę normalnej godzinie, ale i tak myślę, że za jakieś 2-3 godziny za późno, powinniśmy wcześniej wyjeżdżać. No ale pierwszy plan był, żeby zostać dłużej, no także wiecie, wyszło jak wyszło. Siemanko, właśnie wstaliśmy, teraz ruszamy do Los Angeles. Sorry, jeszcze śpię. Basenik nawet mieliśmy, szaleństwo. Motel za $80. Jesteśmy w Sacramento, także zostało nam jeszcze ponad 5 godzin do Los Angeles. Musimy pojechać do takiego magazynu, odebrać sobie nasze walizki, które tam zostawiliśmy na przechowanie. Później oddać kampera, spakować się, oddać kampera i na lotnisko. I o takiej dziwnej godzinie, bo o 19:47 lecimy. Tak to wygląda. 5,5 godziny lotu do Nowego Jorku i od jutra jesteśmy właśnie w New York. Także kolejne odcinki będą już stamtąd. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Nie skupiałem się za bardzo na nagrywaniu ze względu na to, że pojechaliśmy się tam dobrze bawić. Dzięki wielkie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję. Zostało już jakieś około 65 000 do 1 000 000. Pozdrawiam.